Witam Was ponownie. Mm, Dzisiaj porozmawiamy o czymś takim jak połączenie WinLS i Ghidra. Jeżeli już długo pracujecie w WinLS, przynajmniej umiecie się nim posłużyć, i chcielibyście poznać coś więcej, chcielibyście zacząć szukać czegoś nowego, to chyba jest ten moment. To jest Ghidra. To jest narzędzie, które pozwoli nam zaglądnąć głębiej w sterownik. Niekoniecznie od razu wykonywać magiczne sztuczki typu przełączanie map, ale na przykład możecie nauczyć się ukrywać wasz tuning, wykonywać switche w taki sposób, aby nie były wykonane one w kalibracji, czyli w mapach, tylko w kodzie programu. Generalnie jest to kolejny krok do rozwoju tych, którzy już potrafią tuningować samochody benzynowe i samochody z silnikami diesla. Zaczynamy od samiusieńkiego początku. Po pierwsze, Gidrę musimy pobrać. Gidra jest całkowicie darmowa. Do tego celu w przeglądareczce znajdujemy sobie Ghidra Download. To zaprowadzi nas na stronę, gdzie znajduje się aktualny framework. Możemy go pobrać z kilku miejsc, natomiast generalnie rzecz biorąc, chyba najwygodniej będzie tu. Czyli naciskamy Download, wybieramy ostatnią wersję. Ta strona nie dla każdego może być taka jasna, natomiast my tak naprawdę wybieramy to, co jest ostatnią wersją. Zwróćcie uwagę, że kod jest również opublikowany. No ale my pobieramy gotowy program. Jest on napisany w Java. W tym momencie całość pobiera się nam. Czekamy aż się nam pobierze. I w momencie, w którym go już mamy, to musimy go rozpakować. Znajdujemy sobie rzeczy, które są pobrane. Następnie patrzymy sobie, czy nasze pobieranie się już ukończyło. Jeżeli jest gotowe, no to będziemy je rozpakowywać. Co ciekawe, to nie jest żadna instalka. To nie jest coś, co można zainstalować. Wystarczy wypakować, aby działało. Także jest to najprostsze możliwe rozwiązanie. Tu już prościej się nie da. Doskonale. Udajemy się do tego miejsca. Po prostu rozpakowuję na pulpit. Czyli w tym momencie otwieram archiwum i przenoszę na pulpit. Może być tak, że nie macie Java. W momencie próby uruchomienia może się okazać, że to nie zadziała. Co należy zrobić? W takiej sytuacji, jeżeli by nie zadziałała, to należy dodatkowo udać się do miejsca, gdzie możemy pobrać Java. Może być to wersja 21 na przykład. W takiej sytuacji pobieramy ją stąd, wyszukujemy sobie tutaj, zobaczcie, tak aby to było Windows i żeby to był installer. Tu już mamy instalator, więc pobieramy ten plik i instalujemy go, zanim zaczniemy używać Java. Ja już ją mam zainstalowaną, ciężko będzie mi pokazać zachowanie systemu, gdyby jej nie było, bo ja już ją mam, no ale jeżeli Wam nie zadziała, to już wiecie, co należy zrobić. Dobra, mamy naszą Gidrę tutaj, zaraz do niej pójdziemy. Natomiast może jeszcze najpierw dodajmy jej ikonę. Zobaczcie, ponieważ ona jest uruchamiana za pomocą takiego pliku wsadowego, który nazywa się Ghidra Run. I on no nie ma żadnej ikony, więc jeżeli byśmy chcieli, żeby on w ogóle dysponował jakąkolwiek ikoną, wypróbujmy, czy to ten. Tu się, jak widzimy, nam coś uruchamia. O proszę, jednak nie mam Java. To bardzo dobrze. W takiej sytuacji zrobimy instalację Java. Zapomniałem, że mam nowy notebook. Super. Czyli w tej sytuacji yy, do miejsca, gdzie możemy pobrać Java i pobieramy wersję installer dla Windows. Jeżeli zablokowany, no to oczywiście pobierz niezweryfikowany plik. Doskonale. Uruchamiamy.
i zaraz będziemy szczęśliwymi posiadaczami Java. I gotowe. W tym momencie nasza Ghidra powinna się już uruchomić. Czyli jeżeli pójdziemy sobie do jej katalogu, to jeżeli uruchomimy Ghidra Run, no tutaj będzie napisany plik wsadowy, to wtedy to ruszy. Fajnie by jednak było mieć ikonę. Taką, żeby kliknąć z ikony, a tego nie ma. Możemy dodać sobie ikonę. To oczywiście zrobimy w ten sposób, że damy prawy przycisk, wybierzemy więcej opcji. Tutaj możemy dodać sobie, spróbujemy sobie znaleźć, gdzie to teraz przeniesiono. Utwórz skrót. Dobrze, więc mamy skrót do Ghidra. I ten skrót by już zadziałał i oczywiście jeżeli go przeniesiemy, to teraz kliknięcie w niego zadziała, ale jeszcze nie mamy żadnej ładnej ikony, ale ja przygotowałem dla Was ikonę, więc jeżeli oglądacie to na YouTubie, to pobierzecie to sobie poniżej, a jeżeli oglądacie to w szkole mojej, czyli w Akademii thomasteacherstuning.com, to będzie to po lewej stronie dostępne jako plik do pobrania. I w tej sytuacji ja sobie tutaj dam właściwości, tego skrótu oczywiście, i zmienię jego ikonę. I przeglądnę za ikonami. Ja wybiorę tą przygotowaną już ikonę. Ona się gdzieś nam tu znajduje. Wydaje mi się, że to będzie to. I damy sobie OK, OK, OK. I powinniśmy mieć coś, co wygląda już tak poważniej. Klikam powoli 2 razy, żeby zmienić nazwę. No i nazwę to oczywiście. W tym przypadku jest to wersja 11.4.1. Na moment nagrywania filmu jest to najnowsza wersja. Czyli teraz, jeżeli kliknąłbym w to, to spodziewam się, że moja Ghidra wystartuje. Teraz już nie ma żadnych pretensji związanych z brakiem Javy, ponieważ już ją zainstalowałem. Czyli generalnie rzecz biorąc, w tym momencie całość nam rusza i tak wygląda, tak jak tu widzicie. No ale załóżmy, że niech nam Ghidra poczeka. Teraz zastanówmy się nad tym, co my właściwie możemy w takiej Ghidrze przetwarzać. Po pierwsze musimy zrozumieć, że nasze pliki, które dotychczas analizowaliśmy w WinLS-ie, przywitajmy się tu z powrotem z WinLS-em, nasze pliki, które analizowaliśmy w WinLS-ie, to muszą być pełne odczyty. Co to znaczy pełny odczyt? Zobaczcie, tu mam jakieś pliki, szybko popatrzmy, powiedzmy na ten pierwszy. Czy to jest pełny odczyt, czy to nie jest pełny odczyt? Otóż, jeżeli przeglądniemy to, to widzimy, że tak naprawdę to jest jakiś plik ASAP, A2L, który zawiera same mapy. No to źle, ponieważ potrzebujemy także tą część, która zawiera system operacyjny i program, czyli tą całą resztę. Więc jeżeli mamy odczyt w postaci samych map, to się nie nadaje. Tu mamy inny przykład. Czy ten plik jest właściwy? Zobaczcie, tu mamy kalibrację, czyli tu mamy mapy. To chyba jakieś EDC17. No niewątpliwie. Natomiast tu, w tej części, gdzie powinien być program, jest pusto. Jeżeli popatrzymy w tekście, będą to FF, FF. To też niedobrze, bo tak naprawdę oznacza to, że nasz flasher, czytając samochód, odczytał tylko mapy, tylko kalibrację, ale zasymulował cały rozmiar pliku. Natomiast brakuje nam programu. Zwykle lepszy jest odczyt typu bench, ponieważ wtedy będziemy mieli to, co potrzebujemy. Dobrze, spróbujmy jeszcze innego pliku. Ja coś wybiorę ze swojego dysku. Tu mamy benzynowy BMW. I teraz zobaczmy z kolei, czy to będzie dobrze. No, przez przypadek jeszcze zaimportowałem je w niewłaściwy sposób. Tak nie róbcie. Tu powinno się to upuścić. Dobrze, dajemy dalej. Dalej, no wiemy, że to jest 1,17 m. Wspaniale, wspaniale. No i teraz tak wygląda ten odczyt. Czy to jest właściwy odczyt? Zobaczcie, na samym początku mamy bardzo dużo takiego szumu i w którymś momencie kalibrację, czyli mapy. W takiej sytuacji jest to pełny odczyt i takie coś możemy użyć w naszej Ghidra. Czyli to możemy zanalizować w Ghidra. Teraz przejdziemy do następnego etapu, czyli jak zsynchronizować to, co widzimy tutaj, z tym, co widzimy w Ghidra. Ja zamknę pozostałe projekty, pozostaniemy w tej sytuacji przy tym BMW.